Dzień dobry moi drodzy i widzimy się dzisiaj w filmie, w którym będę mówić o olejach i olejkach, bo cały czas jest jeszcze tak, że wy te oleje, pojęcie oleje stosujecie zamiennie z olejek. A to przecież są dwie zupełnie różne substancje, o zupełnie innych właściwościach. Co innego znaczące dla naszego organizmu, również jak się nimi posiłkujemy. Co innego znaczące dla roślin. Zupełnie inaczej zachowujące się, jeśli chodzi o właściwości takie biochemiczne. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć wszystkiego o olejach i olejkach i o tym porównaniu jednych i drugich substancji, to ja Was serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu. To zrobiłam w odpowiedzi też na rolkę, gdzie mówiłam Wam o tym, że ten naturalny olejek nie musi być drogi. Wy tam mnie pytaliście, a jakie to konkretne? Nie o to chodzi, żebym ja podawała konkretne firmy, bo jeden, który pracuje dla jednej firmy, poda konkretną firmę i powie, że to jest fajna. Ja podam oczywiście niezależnie z moich doświadczeń te, które wynikają, ale za chwilę się znajdzie ktoś, kto powie Wam następną, bo jest z jakąś firmą związany, albo jakaś firma mu za to płaci. No wiecie, jak to jest. A ja nie chcę Wam dawać ryby, ja chcę Wam dać wędkę, żebyście wiedzieli i mieli świadomość tego, że nie muszą być naturalne olejki bardzo drogie i żebyście wiedzieli, gdzie szukać. Szukajcie certyfikatów jakości, karty charakterystyki produktu. Zadzwońcie do firmy, nie bójcie się i spytajcie, skąd oni mają, czy sami destylują, czy skąd mają na przykład materiał roślinny. Też jak jeździcie w jakieś miejsca, na przykład pojedziecie do Prowansji i zobaczycie pole lawendy w pięknym, czystym miejscu i obok sklep firmowy, to nie kupujcie tam chustek, kubków, długopisów i nie wiadomo czego innego, tylko kupcie tam olejek lawendowy, bo wiecie, że to jest najlepsze miejsce, gdzie wy możecie ten olejek mieć, bo destylacja olejków to nie jest żadna filozofia. Ja też mam destylarkę, każdy może sobie taką destylarkę też kupić i w domu mieć. Ja co prawda mam 2 litry, więc to mi tego olejku, jeżeli w ogóle to z roślin tam kropelki wychodzą, ja potrzebuję ją do hydrolatów. Hydrolat, który jest odpadem, do niedawna był odpadem wylewanym w ogóle w produkcji właśnie destylacji i pozyskiwania olejków eterycznych. Ale jeżeli to nie jest żaden skomplikowany proces, po prostu para wodna przechodzi przez materiał, potem się skrapla i jak się skrapla, to powstaje hydrolat, na powierzchni którego pływają olejki. Więc jeżeli takie pole lawendy destyluje olejki, no to musi być produkt najlepszej jakości, no bo jeżeli oni mają pod dostatkiem w bród czegoś, co im rośnie i muszą to skosić i się tego pozbyć, no to oni to przedestylują, zwłaszcza, że taki olejek potem można długo przechowywać, a nie będą z drugiego końca świata nie wiadomo czego sprowadzać, więc takim kluczem musicie podchodzić do tego wszystkiego. No dobra, no to w takim razie o tym już nie będę mówić, bo powiedziałam, ale o reszcie powiem w dalszej części filmu. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Najpierw powiedzmy sobie, co to są oleje. Oleje to są takie substancje, które my pozyskujemy generalnie przez wytłaczanie materiału roślinnego. Najczęściej to są nasiona. Wiecie, że olej z ostropestu to jest nasiona ostropestu, olej lniany, olej z pestek winogron, olej z pestek malin, z jakichś tam innych pestek, tak? No po prostu wytłaczamy w specjalnych prasach, wielu z Was takie prasy ma i sobie sami ten olej wytłaczacie, słonecznikowy, rzepakowy, no to jest wszystko przez wytłaczanie nasion. Ale na przykład jest oliwa z oliwek, to już nie olej, ale oliwa, przez wytłaczanie miąższu. Jest też olej z awokado, też miąższ. Jest olej palmowy, bo to o tym się nie mówi, że olej palmowy może być dobrym olejem. Zwłaszcza jeżeli jest taki wytłaczany z miąższu palmy palmowej, no, ale no to może o tym zrobię kiedyś inną rolkę i nie rafinowany, tak, więc albo nawet nie podwójnie i potem uwodarniany, no po prostu to jest masakra. Natomiast możemy tłoczyć miąższ, możemy również pozyskiwać olej oczywiście z orzechów, tak, ale orzechy to też są przecież nasiona. No więc to wszystko jest olej, moi kochani. To jest olej. A, jeszcze zapomniałam, że na przykład z zarodków kukurydzy, z zarodków pszenicy też możemy je wytłaczać i pozyskiwać olej.
Więc to są wszystko oleje. I te oleje, jaki mają skład chemiczny? Tam są głównie kwasy olejowe, czyli linolowy, linolenowy, alfa-linolenowy i tak dalej, oleinowy, no wiecie, wszystkie możliwe. Ale są też inne związki, są fitosterole, są karotenoidy, są tokoferole, czyli witamina E. Witamina E to są właśnie tokoferole, bo my czasami zapominamy o tym, że witamina E to jest jakby mieszanina 8 substancji, 4 tokoferole i 4 tokotrienole, ale ogólnie funkcjonuje nazwa tokoferole, czyli marketingowa witamina E. I takie substancje znajdują się w olejach. No a w tle kwitnąca śliwa tarnina. Coś przepięknego. No dobrze, ale zobaczcie, jak wzeszło słońce. Rano padało, popsuło mi plany na dziś, bo chciałam iść na zbiory mniszka, a tutaj wyszło słońce. No dobrze, może po południu, w sobotę po południu zawsze jest słońce, bo moja babcia mówiła, że Matka Boska suszy pranie. Wasza babcia też tak mówiła? I zawsze zauważcie, w sobotę po południu wychodzi słońce. No dobra, no i co? I my te oleje możemy zażywać. Wiecie, że oleje mają takie właśnie dobre substancje, właśnie te kwasy tłuszczowe, ale też omega-3, omega-6, więc tym się posiłkujemy, żeby być piękni i przede wszystkim, żeby być zdrowi. Natomiast olejki eteryczne to są substancje, które znajdują się w roślinie w specjalnych strukturach, w kanalikach, w gruczołach, w zbiornikach, tak? I one mają zupełnie inny skład chemiczny, bo to są głównie terpeny, czyli te, które nadają też roślinom zapach, te związki, czyli monoterpeny, seskwiterpeny, ale ich pochodne tlenowe, czyli aldehydy, alkohole, ketony, fenylopropanoidy. Bardzo wiele jest tych substancji. W olejkach eterycznych zidentyfikowano do 300 różnych związków czynnych, ale to i tak jest bardzo dużo. Oczywiście w jednych jest mniej, a innych jest tylko śladowa ilość, ale to są naprawdę niezwykle bogate substancje. I teraz do czego one... Mam taką kropkę tutaj, nie? Od telefonu czy od czego? O, lipka. O, a teraz kropka się przesunęła, to nic. I do czego one, te olejki roślinie służą? Moi drodzy, one służą roślinie w różnym celu. Przede wszystkim do obrony, czyli przed bakteriami, przed wirusami, ale też przed roślinożercami, które chcą tę roślinę pożreć, tak? I ona wtedy produkuje te olejki i one nie są miłe tym roślinożercom. Ale z drugiej strony zwabia różne zwierzęta. Dlatego, że przecież terpeny nie są po to, żeby nam ładnie pachniała odzież albo żeby nam w domu ładnie pachniało, tak? Tylko po to, żeby właśnie zwabić różne owady, żeby zapylały nam te rośliny. Po to właśnie są olejki, po to właśnie są terpeny. Ale służą też w celach obronnych, czyli takich ochronnych właściwie, bo obronnych już mówiliśmy, ochronnych, czyli na przykład przeciw promieniowaniu, bo to rośliny też potrzebują takiej ochrony przeciw promieniowaniu, ochrona przed temperaturą, przed stresem oksydacyjnym. To jest wszystko ważne. I służą roślinom też do komunikacji. Może tego nie wiecie, ale służą do komunikacji. Patrzcie, kiedyś zrobiłam taką rolkę o pokrzywie, w której mówiłam Wam, że jak jest pole pokrzywy, to te rośliny, te pokrzywy, które rosną, wkurza mnie ta kropka, które rosną w środku pola, mają mniej tych włosków parzących niż te, które są jakby w pierwszej linii frontu. A skąd niby taka roślina ma wiedzieć, że ma mieć więcej albo mniej parzących włosków? A może się komunikuje za pomocą tych olejków. Jest jeszcze inna metoda, uważajcie. Moi drodzy, alelopatia. Poczytajcie sobie, bo to jest niezwykle ciekawe. Alelopatia, czyli jest to zdolność rośliny do hamowania wzrostu czy wpływania na rozwój innych roślin. Wyobrażacie sobie? Ona przez te olejki eteryczne, jednym słowem, wycina w pień konkurencję. I teraz to jest to, co ja zawsze mówię. Pozwólmy naturze być naturą i żyć swoim rytmem i ona sobie to wszystko doskonale ureguluje. Bo jak to jest, że na łące raz w jednym roku jest jakaś roślina w nadmiarze,
a w drugim jej nie ma i zaczyna rosnąć inna na przykład. Bo wy w kontekście właśnie nawłoci i wszystkiego, że wy tak mówicie, że to dominuje. A ja mam takie łąki, gdzie nawłoć była, a teraz nawłoci nie ma, bo na przykład wszedł wrotycz, albo mam takie inne właśnie, albo przymiotno białe zamiast tego, bo rośliny mają taką zdolność, że one potrafią przez liście, ale przede wszystkim też przez korzenie i zawarte w tym w olejkach te wszystkie związki czynne, dawać sygnały do okolicznych roślin, że teraz na przykład twoja kolej, a teraz ja nie, a teraz ty tak, a teraz zrób miejsce. Zobaczcie, jaka ta natura jest mądra. No o wiele mądrzejsza niż ludzie, przynajmniej niektórzy. Więc nie przeszkadzajmy jej. Natura naprawdę sobie poradzi, bo ona ma dużo tych mechanizmów, właśnie między innymi dlatego, aby pozwolić roślinom w ten sposób komunikować się ze sobą przez olejki eteryczne, które mają rośliny w sobie. A do czego my używamy olejków? No wiadomo, my używamy w aromaterapii, w chorobach skóry, w chorobach układu oddechowego do wszystkich rodzajów inhalacji. W przemyśle spożywczym używamy przecież też olejków eterycznych, na przykład takich cytrusowych, tak? Używamy do tego, żeby gdzieś wspomagać nasze zdrowie, ale częściej zewnętrznie w przeciwieństwie do olejów, bo oleje stosujemy raczej, no chyba że są maceraty, to wtedy do kosmetyków, ale tam też dodajemy olejki. I teraz Wam powiem, albo robiłam już tą rolkę, albo powiem Wam w skrócie, że bardzo często jest tak, że zwłaszcza w aromaterapii, olejki eteryczne, które są silnie skoncentrowanymi i naprawdę mogą być podrażniającymi substancjami. One w ogóle mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze, tak, regenerujące, no różne takie mają działanie, dlatego stosujemy. Ale bardzo często jest tak, że na przykład właśnie do aromaterapii, gdzie albo samemu można rozcieńczyć olejek w jakimś oleju bazowym, bo wtedy dajemy tylko kilka kropel na przykład tego oleju, ale bardzo często robią producenci takie kompozycje zapachowe. Tylko że to musi być napisane na butelce, że to jest olejek w jakimś tam oleju bazowym. Tak się robi z olejkiem, różanym, bo wiecie, że czysty olejek różany no to ze 2 albo i więcej tysięcy za 5 ml kosztować może, ale robi się właśnie to, bo tam ileś ton tych płatków potrzeba, ale miesza się go z innymi olejami, on i tak wtedy intensywnie pachnie. Natomiast nie można pisać, że to jest 100% olejek eteryczny, tak? Nie można czegoś takiego robić, bo to nie jest prawda. No a czasami tak się właśnie chrzci i mówi się, że 100%. Ja nagram też rolkę, czy nagrałam już? Chyba nagrałam, albo nagram i jutro będzie, bo nie wiem jak mam to zrobić. Jak odróżnić prawdziwy 100% olejek eteryczny, który jest suchą substancją w przeciwieństwie do oleju, właśnie od oleju czy od takiej mieszaniny. To jest tak zwany test białej kartki. No po prostu kropimy kropkę olejku i po jakimś czasie, jak nie ma śladu, to jest olejek eteryczny, jak jest tłusta plama, to jest właśnie mieszany z olejami. Ale o tym wszystkim Wam powiem w rolce. Nie chcę tutaj wszystkiego mówić, bo nie będzie wtedy rolka jutrzejsza atrakcyjna. Ale zawsze się znajdą amatorzy krótkich filmów niż długich, więc dlatego to mówię. Jedziemy dalej. No i tak jak Wam mówiłam, bo mówicie, jak pozyskujemy, tak? Mówiłam Wam, że oleje przez wyciskanie, tak? W prasie takiej musimy wycisnąć. Różne są sposoby pozyskiwania olejków eterycznych. O jednym już destylacji parą wodną mówiłam przy okazji, opowiadając na początku filmu o tej lawendzie, ale są inne, bo jest też destylacja, tak zwana destylacja wodna, jest destylacja dwutlenkiem, jest to pozyskiwanie przy pomocy dwutlenku węgla i jest proces pozyskiwania, ale to są olejki cytrusowe, czyli bergamotkowy, limonkowy, mandarynkowy, cytrynowy, pomarańczowy, które pozyskuje się ze skórki tych owoców. I Wy w ramach eksperymentu, jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić również taki olejek w domu. A już Wam mówię, jak to się robi. Bo to jest tak, moi drodzy, że w skórkach cytrusów te olejki znajdują się już w skórce, w specjalnych takich zbiorniczkach, pojemniczkach. I my teraz możemy je pozyskać. Oczywiście to nie będą jakieś zastraszające ilości, bo jeżeli jest taki cytrynowy, to około 20-15 cytryn musi być tam mililitr olejku. Lepiej nie też blender, tylko najlepiej
jeżeli macie cierpliwość, chcecie zrobić swoje własne laboratorium olejkowe, to musicie najlepiej zetrzeć tę skórkę na takiej tarce dosyć gęstej, potem wycisnąć ten sok, który jest, tam się zrobi Wam taka emulsja, na początku no nie będzie, ale odstawić go i po jakimś czasie na dole będzie woda, a na górze olejki, ten olejek, czyli tam cytrynowy, mandarynkowy i tak dalej, ponieważ olejki nie są substancjami rozpuszczalnymi w wodzie. Są lotne z parą wodną, ale nie są rozpuszczalne w wodzie. Są rozpuszczalne w olejach, właśnie się wtedy to wykorzystuje do mieszania, w alkoholu, dlatego są tak pożądane w przemyśle perfumeryjnym, ale nie w wodzie. Są lotne z parą wodną, ale właśnie te właściwości też wykorzystuje do destylacji, bo one są lotne z parą wodną, ale potem już się z wodą nie mieszają, więc jeżeli mamy potem schłodzone, to mamy ten hydrolat właśnie i na górze warstwa olejku. Najczęściej na górze, bo niektóre olejki, na przykład goździkowe, są cięższe i spadają na dno, ale to są wyjątki. Także po jakimś czasie zobaczycie, że na górze jest warstewka olejku, potem możecie sobie ją zebrać albo z góry, albo jak ja mam destylarkę, to jest po prostu taki pojemniczek, na dole jest kranik i się odkręca ten kranik i ja wtedy zlewam ten hydrolat, bo najpierw leci woda, tak, frakcja wodna, hydrolat, aż dojdzie do olejku. No kiedyś tam niektóre są czy tymiankowy, czy sosnowy, kiedyś dużo tego robiłam, długo bardzo, więc mi się trochę wydestylowało, ale generalnie to jest tak, że po prostu trzeba odlać tę wodę i zastopować w miejscu, kiedy już widzicie, że do tej rureczki wcieka olejek. I wtedy do innego pojemniczka otworzyć, cyk, i macie olejek. Takie to właśnie czary-mary są. Także pamiętajcie, że mimo, że nazwa podobna, to są zupełnie inne substancje, zupełnie inaczej pozyskiwane, o zupełnie innych właściwościach i zastosowaniu. No ale równie cudowne jak oleje. I co ja tam Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, już wiem, a propos lata teraz. Niektóre olejki zawierają związki, które nazywają się furanokumaryny i podgrupę taką, którą są psolareny. I to są związki, jest też film na kanale o roślinach trujących, właśnie w tym kontekście też o tym mówiłam, bo to są rośliny, które mogą działać fotouczulająco, fototoksycznie. Zwłaszcza olejek bergamotkowy, który na przykład jest w wielu perfumach. Więc nie psikajcie się tak na potęgę latem, bo Wy potem się psikacie, a potem leżycie na przykład na słońcu i mówicie: o kurczę, jakieś uczulenie na słońce albo coś mi wyszło. I obwiniacie za to słońce. A nie, a to jest właśnie bergapten, który jest psolarenem znajdujący się w olejku bergamotkowym. I to może w jaki sposób się może objawiać. W postaci plam, w postaci właśnie wysypki, w postaci jakichś innych zmian. Właśnie w ten sposób, dlatego że jest fotouczulający, fototoksyczny. No więc na to też zwróćcie uwagę. No moi drodzy, no to już by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że teraz już dla Was to jest sprawa bardziej jasna, że już nie pomylicie olejów z olejkami, że będziecie wiedzieć, jak samemu taki olejek otrzymać i jak szperać, żeby doszperać się super olejków, bo są naprawdę firmy, które produkują bardzo fajne olejki, zwłaszcza, że te procesy nie są jakimiś skomplikowanymi procesami, jeżeli ma się po prostu linię, tylko kwestia jest tego potem, jaki to jest, czy są jakieś może dodatki, czy właśnie w jaki sposób mieszane i czy jest, skąd jest pozyskiwany materiał roślinny, więc na to zwróćcie uwagę, można zawsze zadzwonić do producenta i zapytać: a skąd Wy macie tę lawendę? Albo: a skąd Wy macie tę macierzankę albo tymianek? Już mi tutaj mówić. Oni powiedzą stąd i stąd. Zobaczcie sobie o tej firmie na przykład, czy stosuje jakieś herbicydy, czy to jest jakieś ekologiczne. No tak musicie to wszystko sobie sprawdzać, szperać, bądźcie dociekliwi. Miejcie głód wiedzy, a nie tylko, bo ktoś Wam powie. No bo jeden Wam powie, bo jest uczciwy,
No i myślę tu o sobie, ale Wam nie powiem, właśnie dlatego, że na nikogo też głowy nie mogę dać. Mogę głowę dać tylko za to, co sama zbieram, wiem skąd zbieram i jak przetwarzam. Natomiast, jak mówię, jeden Wam powie, bo jest uczciwy, a drugi powie, bo jest nieuczciwy, a trzeci powie Wam to, a nie nic innego, bo ma w tym swój własny interes, tak? Więc musicie się nauczyć odróżniać ziarno od plew. I po to jest właśnie tutaj ten kanał, żebyście Wy zdobywali wiedzę, a nie żebym ja Wam reklamowała określone produkty. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo jesteście mądrymi, światłymi moimi widzami. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i co? I ściskamy. A, jeszcze pewnie dolarka chcecie zobaczyć. No dobra, to na koniec, bo się tu rozgadałam, a pieska nie ma. A piesek sobie leżał. Piesek, leżałeś sobie? Dolisiu? Leżałeś sobie? No właśnie, a teraz sobie leżał, a teraz pancia nie wiadomo, co od niego chce. On jest jakiś taki na mnie obrażony, może on czuje, że ja mu chcę te zęby wyrwać. Ja będę Wam mówiła, bo to 4 maja. 4 maja Doliś idzie na operację. Doliś, nie obrażaj się. No widzicie, jak jest... No Doliś, nie obrażaj się, przecież nie idziesz na smyczy. Tu pancia ma smycz, ale Cię puściłam wolno. Widzicie, jaki on jest mało towarzyski? Ostatnio? Nie wiem, co z tym pieskiem się dzieje. Jakiś taki mało towarzyski. Może on się starzeje, ale za to Wam pokażę piękny las bukowy. Tutaj i tutaj, jakie te buki, jakie mają przepiękne, zielone liście. To jest taki kolor zieleni, za który można... No zobaczcie ten kadr. No, zostawię Was na 3 sekundy, żebyście mogli popodziwiać. No właśnie. A teraz jestem znowu ja, nie do podziwiania, tylko do tego, żeby się z Wami pożegnać i zaprosić Was. Zerkajcie, bo na kanale są i krótkie filmy, i są długie filmy, i są te live'y, na które się umawiamy codziennie. Lajkujcie, te łapki w górę, to pozwala kanałowi budować zasięgi, bo chyba ta wiedza, którą ja Wam tutaj przekazuję, jest taka warta tego, żeby ją szerzyć. Ale skromna jestem. Ale jak ja mówię o swojej skromności, mogę mówić godzinami, więc wiecie dobrze. Natomiast staram się to robić uczciwie i mam nadzieję, że Wy to też tak odbieracie. Czyli subskrybujcie kanał, bo widzę w statystykach, że wielu z Was też ogląda, a nie subskrybuje, a to też jest ważne. Subskrybujcie, komentujcie, tylko z szacunkiem dla siebie nawzajem i z szacunkiem nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich twórców, bo tyle jest zła, hejtu, niesprawiedliwości na tym świecie, że nie dokładajmy jeszcze cegiełki, żeby ten mur między ludźmi budować. Tylko bądźmy dla siebie dobrzy. Prawda, dolarku? Gdzie Ty tam jesteś? No tam jest. No dobra. No to pa, pa.